Cześć, witajcie w kolejnym odcinku mocno serwisowym. Trafia na stół prawdziwy mocarz. Końcówka stereofoniczna marki Sony, model N80ES. Końcówka dość potężnie zbudowana, dość ciekawie zbudowana. Mocna końcówka, to jest myślę ponad 100 W mocy na kanał, o dużej wydajności prądowej, o budowie też ciekawej, ponieważ dwa transformatory zasilające, dwie osobne końcówki mocy. Przynajmniej tak mi się wydaje, że to jest konstrukcja dual mono, ale zaraz sobie to potwierdzimy. Powiem szczerze, pierwszy raz ją mam na warsztacie. Zajmuje naprawdę sporo miejsca, bo jest większa, wyższa niż moja dłoń. Także wysoka końcówka, szerokość standardowa, długość no też niczego sobie, ale przede wszystkim waga. Ja myślę, że to jest spokojnie 25 kg. Myślę, że spokojnie 25 kg wagi ma. No i co mamy na panelu przednim? Włącznik sieciowy, selektor wyjść głośnikowych, dioda od protekcji, od stereo, od mono, czyli może pracować jako zmostkowane oba kanały, pracować jako końcówka mono. No to moc ponad 200 W. Wejście albo może być fixed, czyli wejście bez regulacji, albo variable, czyli możemy sobie regulować tutaj potencjometrami i tyle. I to wszystko, co tutaj mamy, wszystko fajnie, pięknie, tylko że końcówka trafia do mnie kompletny ząg, czyli jest uszkodzona. Ja jej jeszcze nie włączałem. Zobaczymy sobie, może przez żarówkę włączę, zobaczę, co tu się w ogóle dzieje. Historia jest taka. Końcówka z Niemiec była tam naprawiana. Niestety, czyli jakieś próby naprawy były, niestety spełzły na niczym. No i końcówka przyjechała do mnie do Polski. No będziemy się przykładać, żeby ją naprawić. Ja myślę, że na pewno któryś kanał poleciał z tego, co tam było opisane w korespondencji z jej właścicielem, to prawdopodobnie kanał któryś poleciał. Więc może tak z góry nieładnie zakładać i bez podstaw, ale myślę, że jak kanał jeden poleciał, to oba kanały trzeba będzie wymienić, jeśli chodzi o tranzystory sterujące, jak i końcówkę mocy, tranzystory końcowe. Więc będzie co robić, będzie myślę ciekawie. Ja zacieram ręce, cieszę się na tą pracę, bo lubię takie serwisowe prace, lubię przywracać życie ciekawym urządzeniom. No to co, zdejmujemy pokrywę górną, zobaczymy jak to jest w środku zbudowane. Ja poprosiłem, zawsze proszę w sumie, żeby były bez boczków, ale tu prosić nie musiałem, bo boczków aktualnie właściwie nie posiada do tego mocarza. Może ktoś ma, to niech się zgłasza z boczkami. O, a czemu by nie? Także zdejmujemy pokrywę górną, zajrzymy do środka tego potwora. No i tak wygląda środek naszego urządzenia. Dwa transformatory zasilające. Tu mamy opis Audio Capacitor ES, czyli w środku, nie wiem jak to jest zbudowane, czy to jest tylko osłona, czy to jest całość. Całość to jest już kondensatory, bo tu są kondensatory zapewne dla zasilacza, czyli kondensatory główne napięć zasilających końcówki mocy. Potężny blok, centymetr z hakiem grubości. Taki blok aluminium jako radiator tranzystorów końcowych. Widzimy, ile ich jest. Pięknie prezentują się te nóżki. Po całej długości mamy nóżki od tranzystorów. Oj, będzie co robić. Ile tu jest rezystorów emiterowych, które... Emiterowych? Tak, emiterowych, bo to jest końcówka na bipolarach, które pewnie poleciały niektóre. Tutaj mamy z boku zasilacz zapewne napięć pomocniczych dla stopnia napięciowego. Oj, będzie co robić. Będzie co robić, będzie co sprawdzać. Zapowiada się bardzo ciekawie. I małe sprostowanko. Nie jest to konstrukcja dual mono. No cóż tu więcej można by rzec. Prosta konstrukcja w środku. Jak to rozmontujemy, to niewiele zostanie. Zobaczymy sobie jeszcze, jak od spodu to wygląda.
ale może zanim od spodu, chociaż nie, najpierw od spodu pomierzę, co się dzieje na tranzystorach, czy mamy zwarcie. No i dopiero może sprawdzę jeszcze, podłączając do prądu przez żarówkę. No i tak wyglądają tranzystory końcowe. Zacznijmy może po kolei. Widać, że były lutowane. Widać, co tutaj jest porobione z niektórymi ścieżkami. Czyli są poupalane ścieżki. Są zrobione krosy z drutów. Tutaj również. Także mocna naprawa była, nieudolna. Co do jakości tranzystorów. Jeśli tutaj w tym kanale, tu mamy inną serię, tutaj również inna seria, ale powiedzmy wyglądają, że w miarę oryginalne, ale z różnych serii, więc były wymieniane. O tyle. W prawym kanale, no to już widać, że to są no, ktoś, kto miał w ręku kiedyś takie tranzystory, wie, że to są podróbki, to marnej jakości, kiepścizna. Te nadruki to są, w ogóle ta żywica jest z innej struktury jak oryginalna. Nadruki, jak widać, zmyły się pod palcem. Także te tranzystory to myślę, że nawet jeśli są sprawne, to i tak ja ich nie zostawię. To się porozumie jeszcze z właścicielem, ale ja myślę, że trzeba zmienić wszystkie na oryginały, które są dostępne. To samo tutaj, to zapewne drivery. Zobaczcie, jakiej firmy są drivery. To, że są wymienione, to widać po jakości druku i lutów. Tutaj również krosy, ale to jest marka ISC, czyli Chińczyk. I to taki tandetny. Jak widać jest semi, każdy z innej parafii, bo te są inne nadruki mają. Te w tym kanale mają inne nadruki. Więc ja myślę, że cała końcówka i tak jest do wymiany. No nic, dobra, to może zróbmy taki myk, że włączymy przez żarówkę. Zobaczymy, co tu się dzieje. Na pewno był włączany bez żarówki, także jeśli coś jest uszkodzone, to i tak jest uszkodzone. To tym bardziej przez żarówkę nic tu się nie stanie. No i co nas czeka? No, czeka nas wymontowanie tego wszystkiego, zamontowanie nowych tranzystorów. No i podejrzewam, że problem może być również tutaj, ponieważ jakaś tam usterka zdarzyła się przy regulacji prądu spoczynkowego. Więc być może na stopniu napięciowym coś również jest uszkodzone, ale to zaraz sobie obadamy. Po kolei. Jakości tych druków, jakości tych lutów ja nie jestem pewien. To trzeba wszystko poprawić. Więc od czegoś trzeba zacząć. Jak się coś rozwinie, to dam znać. Póki co pozwólcie, że popracuję po swojemu trochę. Więc spróbujmy uruchomić. Żarówka rozbłysła, ale przygasa, czyli zwarcia nie ma. Jednak pomimo to nie wychodzi nam ze stanu Protect. No i mierząc napięcia na tranzystorach końcowych, mamy taką sytuację, że w tym kanale, załóżmy, że jest to kanał lewy, tranzystory są w pełni otwarte. Już drivery mają również błędne odczyty, czyli z pomiaru wychodziło mi, że one są sprawne, te drivery, że tutaj nie ma przebicia, czyli problem leży zapewne tutaj w stopniu napięciowym, czyli musimy tak naprawić stopień napięciowy, gdzie widzę, że i tak tranzystory były wymieniane, nie są oryginalne. Nieoryginalna jest końcówka mocy, którą też wymienimy. No ale pacjent powinien żyć. Dużo pracy, bo trzeba dużo poprawić, dużo wymienić, dobrać odpowiednie elementy, ale myślę, że się uda. No i aktualizacja. Stopień napięciowy wyjęty. Jest pokaźnych rozmiarów, dobrze odfiltrowany. Tu mamy kondensatory 4700 mikrofaradów na 80 V. Natomiast tak, wszystkie są na takiej pojemności, na takie napięcie. No i co tutaj można zauważyć? Może najpierw zobaczmy, co było tutaj wymieniane, a mianowicie wymienione były wszystkie te tranzystory 2SA 1383 do kupy z 2SC 3514, zarówno w lewym, jak i w prawym kanale. Tutaj mamy taki twór zrobiony z diod
chyba i 1N 4148, czyli 4 diody szeregowo. One zastępują nam diody, których spadek napięcia jest około 2-3 V. W tym kanale są jeszcze oryginalne, tu natomiast są wymienione, być może były uszkodzone. Robi się tak, czemu by nie? Tylko zobaczcie, jak to jest zrobione. Może teraz będzie lepiej widać. To wszystko jest w powietrzu i rusza się. Wszystkie ścieżki są porwane. Także będę to musiał jakoś umocować. Myślę, że zaleję to solder maską, która usztywni nam to połączenie. Jakbyśmy przelecieli po tej płycie, to takich kwiatków jest tutaj masę. Kolejne ścieżki lutowane i mostkowane, nie wiadomo po co zupełnie. No te oblutowania tranzystorów są nie najlepszej jakości, to trzeba będzie wszystko poprawić. W drugim kanale, czy coś tu mamy? No również mamy jakiś tam mostek. Luty do poprawy, tak jak mówiłem. Sprawdziłem sobie oczywiście te tranzystory, które nie wyglądają raczej na oryginalne. Zobaczcie na ten tranzystor NECA 2SA1383. To już widać, że to jest podróbka. Ta żywica taka szorstka i te napisy świadczą, że to jest podróbka. Podobnie będzie z tym tranzystorem NECA. Ten również wygląda podrabiany, natomiast ten wygląda, że jest oryginalny, pozostał oryginalny. To jest oryginalny raczej. Zupełnie inna czcionka i inny nadruk. Także kilka tranzystorów będzie do wymiany, ale one są sprawne. Zobaczymy. Zamówię gdzieś tam z wylutu. Myślę, że dostanę jakieś z wylutu, najwyżej podmienimy. Ale to jest temat drugorzędny, bo gdzieś mieliśmy tu uszkodzenie. Ja sprawdziłem sobie oczywiście wszystkie tutaj te tranzystory i one są ok. No ale znalazłem diodę Zenera. No jak słychać, ta dioda Zenera ma przebicie. Ona była już wymieniona, ponieważ oryginalnie powinna być taka. To są oryginalne diody Zenera. Takie szklane, ale taka pomarańczowa. Natomiast ta również jest wymieniona. No i ta tutaj wymieniona i przestrzelona. Z tego, co mówił właściciel, pisał mi właściwie, to wzmacniacz był naprawiany, co widzieliśmy po końcówkach mocy, po tranzystorach w końcówkach mocy, które są podłej jakości. I tamtych ich na pewno nie zostawię, choćby nie wiem co, bo ja ich nie zostawię z racji tego, że chcę, żeby wiedzieć, że naprawa jest zrobiona dobrze, więc będziemy musieli wymienić. Czyli ktoś już wymieniał końcówki mocy i prawdopodobnie ustawiał prąd spoczynkowy, gdzieś doszło do zwarcia. Na szczęście przebiło tylko tą diodę, przez co nam wysterowanie tego kanału wędruje dość wysoko i otwarte są tranzystory mocy całkowicie. No i dlatego nam się nie gaśnie nam protect. Także ja wymieniam tą diodę Zenera, to jest 6,2 V albo 6,3 V. Najlepiej w obu kanałach to zrobić. Chociaż czekajcie, tu jest oryginał, ale również wymieniona. No to w takim razie wymieńmy na wszystkie takie same. Dobra, przystępuję do wymiany tej diody. Montuję z powrotem ten stopień napięciowy. Uruchamiam wzmacniacz, powinien zagadać. Jeśli zagada, zamawiam tranzystory oryginalne i działamy dalej. No i przeżyjmy to razem. Po wymianie diody, zamontowaniu modułu, pierwsze odpalenie wzmacniacza. A oczywiście lepiej działają urządzenia elektryczne, jak się je podłączy do prądu. Czyli to był fal start, podłączyłem do prądu. Żarówka rozbrysła, ale i przyciemnia się. Zobaczymy, czy wystartuje nam protect, czy nam zniknie. Nie wiem, jaki jest czas oczekiwania tego protect, ale niestety nam nie znika protect. Czyli jeszcze mamy... A nie! Mamy zielone. Czyli wzmacniacz zagadał. Przełączniki
Załączają się wyjścia głośnikowe, czyli awaria usunięta. Ja sobie jeszcze pomierzę tylko napięcia. Jest ok. Jest ok. Czyli na ten moment, jeszcze raz zobaczmy. Na ten moment wzmacniacz uruchomiony. Jednak jest on w takim stanie, że no ja proponuję jednak wymienić te tranzystory w końcówkach. Najważniejsze, że się uruchamia. Zaraz zobaczę sobie jeszcze pomiar napięcia offset. Tylko żebym skuchy nie zrobił. No właśnie, żebym nie zrobił skuchy. Czy to będzie to? Tak wygląda, że to będzie to napięcie. Offset jest na tym naprawianym kanale 10 mV, a na drugim kanale 6,4 mV, czyli można to wyregulować. Jeszcze spróbuję, czy ta regulacja działa. Ok, jest 0. Praktycznie 7 mV w drugim. Dobrze, jest ok. To tyle. Dobre wieści. No i mała aktualizacja. Jak widać włączony. Świeci się stereo. Wejście jest podane na variable, na zmienne. No i cóż. Nic. Nie ma nic. Nic nam się nie pojawia tutaj na wyjściu. Jest głuchy. Natomiast gdy przepnę z tyłu cinczę na wejście fixed, no to nam gra, ale bez względu czy przełączam przełączniki czy nie. Znowu wracam z cinczem na wejście variable, czyli zmienne, regulowane. 0. Jak sobie popatrzymy w schemat, to mamy w schemacie tak ścieżka prezentuje się sygnału. Zgubiłem myszkę. Wejście od wejścia zmiennego leci nam przez brakło słowa, przez potencjometr regulacji głośności, a następnie na wejście przekaźnika, który jest na płycie, którą demontowałem przed chwilą. To są takie miniaturowe przekaźniki i to przełączenie ich odpowiada, czy mamy wejście fixed, czy wejście variable, czyli zmienne. One jest cały czas spięte z fixed, czyli ta by nie ma wysterowania tego przekaźnika. Jak sobie polecimy, to cewka tego przekaźnika to jest ta cewka i jak widać sterowana ona jest tutaj przełącznikiem. Input, zmienne, stałe, jest tranzystor. No albo tu się coś dzieje, albo tutaj, albo po prostu brak zasilania w ogóle jest tego tranzystora lub brak zasilania cewek, bo cewki, jak spojrzymy sobie, one biorą zasilanie z tej płytki poprzez ten rezystor, a następnie wchodzą nam na płytkę protector board. Więc trzeba się temu przyjrzeć. To jest ta płytka protector board. Dziwnie wygląda ten kondensator. O, może mi się uda to złapać. Ta jego nóżka jedna wygląda, jakby on był już wysadzony. Ona wyszła, jest pogrubiona. To ona wyszła właśnie nam z okładzin kondensatora. No i tu mamy te złącza. Jedno jest ciekawe złącze, zobaczcie. Gra, nie gra. Gra, nie gra. Tylko jest ciekawa sprawa, bo pomimo, że ja skręcę potencjometr na minimum, to nadal mam dźwięk na wyjściu zmiennym. Jak dam głośniej, to jakby jest brak regulacji przez potencjometry. Jeszcze coś tu jest nie tak, ale na pewno, teraz jest głośniej. Na pewno ta płytka jest do poprawy, czyli ją demontujemy, przelutowujemy, naprawiamy. No i moi drodzy, wracam. Wzmacniacz odpalił, tak jak widzieliście. Po przelutowaniu tej płytki przekaźnik załączył się, muzyka grała. Oczywiście na żarówce, no ale dobrze pamiętamy, że w tym kanale prawym były tranzystory jakie były, czyli w prawym jak i w lewym stopniu napięciowym mamy jeszcze
chińską tanią podróbkę, bo nie wszystko co chińskie jest złe, akurat tutaj chińskie podróbki. No i nawet na żarówce odpalił się ten kanał prawy przy podkręceniu lekko głośności. Także co mi zostało? Zostało mi to, że wylotowuję wszystkie te tanie podróbki. Będę tutaj umieszczał zamienniki, ale dobrej jakości, sprawdzone. Przy okazji wymienimy sobie te kondensatory, bo zapewne te zielone Nishikon odleciały. Sprawdzimy kondycję tych większych, te na pewno będą ok. No i co? No i zabieram się w takim razie za pracę, ponieważ półprzewodniki zamówione, pewnie z 3 tygodnie będą szły, 2-3 tygodnie. A ja zabieram się za wylotowywanie tych podzespołów. Zrobię sobie przełączniki, przekaźniki wyczyszczę w tym czasie, żeby końcówka tylko czekała na półprzewodniki gotowe do wsadzenia i żeby ją odpalać. Tranzystory końcowe już zamówione, te same sankeny pójdą do obu kanałów. Także czas na moje prace, a my widzimy się pewnie za jakieś 3 tygodnie. No i wracam do naszej końcówki, a mianowicie do jej naprawy. Tak jak się wraca po czasie, to nie pamięta się co się mówiło i o czym. Generalnie posypał się prawy kanał. Podjąłem decyzję, że zamawiam nowe tranzystory mam nadzieję, z pewnego źródła. No i co nam przyszło? Tu akurat mamy drivery, które są na płytce, które znajdują się na radiatorze. Jak widzicie, one są z wylutu, nawet obcięte nogi. Są to Toshiby 2SA1306 i 2SC i 2SC 3298. Czy one są oryginalne? No ja twierdzę, że na 99% to są oryginały. Nawet tutaj jeszcze na niektórych widać ślady, jeśli to było. Ślady, jak się dobrze przypatrzeć, to ślady pasty termoprzewodzącej, pozostałości. No i co najważniejsze, to widać, że one są faktycznie z wylutów, nie tylko po nóżkach, ale zobaczcie, są odkniecione tutaj ślady po śrubach, także mam nadzieję, że to są oryginały. Czcionka wskazuje, że jest to prawilny towar. Będziemy testować. Dobra, to może na szybko chociaż drivery sprawdzimy. Testerem. Tak jak mówię, jest to tester. No ale coś nam może powiedzieć. Dobra, mamy PNP 191, 6 mA, 606, PNP 144. No to coś z tym gagatkiem jest nie tak. Ten jeden jest... Aha. No brzydką ma tą betę. Zobaczmy sobie jeszcze drugi zestaw. Zamówiłem 2 takie zestawy, żeby dobrać coś sensownego. Ok. 2SC. ...221, no straszny rozrzut parametrów, może jakąś parę dobiorę. Ok, 126. Jak widać z jednej serii, ale 200, dobra, 200. 221, a ten ma ile? 210. No to ok, 210 i 200 to będziemy mieli parę. No to w takim razie już mam parę 200, odkładam na bok i NPN 210. Spoko. Dobra, jedną parę mam driverów na jeden kanał. Teraz coś trzeba dobrać na drugi kanał. Ok, to były drivery. Tak jak mówię, 2 SC3 298, 2 SA 1306. Teraz kolejne predrivery. Tu są tranzystory NECA, pary 2 SC3 514 i 2
Tak, to są wszystko 2SC3514, które miały być również używane ze starych zapasów, i 2SA1386. Czy to jest oryginał? Ciężko powiedzieć. Mają wybite na obudowach znaki. Pewnie to jest znaczona data produkcji lub coś takiego. No nic, zmierzmy sobie kilka, zobaczmy, czy to coś jest sensownego, czy nie. Jaki rozrzut mają? 175 NPN. Najpierwszy, lepszy PNP. No, bardzo zbliżone. Kolejny PNP. 191. Kolejny PNP. 211. Także całkiem zbliżone mają parametry do siebie, więc myślę, że można tutaj je losowo dobierać. Tak jest, wielkiej tragedii nie ma. Zobaczmy teraz jeszcze, jak NPN się nam tu prezentują. 175. Wszystkie mają tą samą betę. Niesamowite. Czyli można brać z kubki. Dobra, to predrivery również mamy załatwione. Będziemy sobie je dobierać i bluetowywać. Co nam jeszcze zostało? Tranzystory w stopniu napięciowym, które również są Toshiby. A mianowicie, coś mało ich. 2SC 3423 i 2SA 1360, tak? Dobrze pamiętam? 1360. Widać, że one są też troszkę już nie z pierwszej łapanki, troszkę wymęczone. Czy to są oryginały, czy wyluty? Ciężko powiedzieć. Są to firmy KEC, czyli koreańskiego koncernu. Dobra, sprawdźmy chociaż jedną losową parę, czy ja się nie naciąłem i nie kupiłem podróbek, czy... No jestem ciekaw, czy to wszystko mi zabangla. 155 beta. Ja pozwolicie, że sobie teraz na spokojnie jeszcze podopieram może je w pary. Ale jeszcze Wam pokażę, co idzie w końcówkę mocy. Oryginalny to są oryginały Sankena 2SA1492 i 2SC3856. I na razie sobie uruchomimy wzmacniacz na jednej takiej parze tranzystorów końcowych, żeby nie upalić wszystkiego, jak coś pójdzie nie tak. Także ja chwila, moment złożę sobie tutaj w jakieś mniej więcej jakieś pary, coś podobieram. Te napięciowe w stopniu napięciowym, jak i predrivery, bo drivery już sobie dobrałem wcześniej. No i będziemy co? Będziemy lutować płytkę i uruchamiać. I tak jak mówiłem, uruchomimy na jednej parze tranzystorów końcowych. Są to oryginały, przynajmniej tak wyglądają. Jeszcze z lewej końcówki przełożyłem po prostu. Drivery wsadziłem te, co kupiłem, oryginały Toshiby. Przelutowałem płytki, umyłem. Sprawdzę jeszcze, czy nie mam nigdzie zwarć i będziemy uruchamiać. No i dobra, przeżyjmy to razem. Uruchamiam wzmacniacz, zobaczymy, co się będzie dziać. Mam zwarcie. No, przeżyjmy to jeszcze raz. Pomyliłem jeden tranzystor. Uruchamiamy. Aha, jeszcze do prądu. Pomyliłem jeden tranzystor, znowu sprawdziłem wszystko. Start. Rozbłysła i przygasła. Mamy czerwoną protect. Czy przejdzie nam w zielone? Przeszedł. Czyli wzmacniacz się na ten moment uruchomił. Teraz trzeba go przelecieć diagnostycznie, że tak powiem, czyli sprawdzić wszystkie napięcia. No dobra, niech sobie pochodzi na żarówce, niech się ustabilizuje. Zobaczę, czy się nagrzewa, sprawdzę prądy. No i sprawdzimy pod obciążeniem. No i jak słychać, gad przemówił. Gra już dobrą godzinę. Blok końcówki się już zagrzał, jak widzicie, uruchomiony tylko na
dwóch parach tranzystorów po jednej parze w kanale dla bezpieczeństwa. Jeśli prądy się utrzymują, są właściwe, to teraz przystępuję do montowania tranzystorów, ale wcześniej jeszcze wyczyszczę sobie przekaźniki, przełączniki i potencjometry. Muzyka jakaś tam darmowa w tle, no ale powiem Wam, Micha się cieszy, bardzo fajnie gra. Fajny przede wszystkim na dole jest, czego czasem brakuje mi we wzmacniaczach Sony. Tak tutaj na pierwszy rzut oka jest ok. Płytka protektora, która sprawiała nam wcześniej problemy, jak widać nadal zostały zimne luty, pęknięte właściwie luty tutaj widać. Tu jakiś mostek zrobiony, bo ktoś coś tutaj wymieniał, ale zobaczcie, ten kondensator jest jakby wybrzuszony. Widać, aby wychodziła z niego jedna elektroda. Także co, no poprawiamy luty. Mocno przegrzana płytka, ponieważ ona się znajduje na bloku, radiatorze, bloku mocy. No jest przegrzana po prostu, więc przelutujemy, wymienimy kondensatory. No i pomalutku do przodu. Jeszcze przekaźniki, potencjometry, przełącznik kolumn głośnikowych, wyjść kolumn głośnikowych i tyle. No i prace posuwają się naprzód. Płytka z przekaźnikami ogarnięta. Przekaźnik od B wyczyszczony, od A nowy. Teraz płytka od zasilacza, zasilacz, jak i wzmacniacz wejścia balans, czyli XLR. Kondensatory Muse, oczywiście zielone do wymiany, tam jeszcze są dwa, też je wylutuję. Puste jak wydmuszki, także wymieniamy. Jeszcze z panelu tylnego dwa takie przełączniki. Jeden jest do balans wejścia, a drugi monostereo. No i czystość pewnie będzie kiepska, a muszą być czyste. No nie patrzyłem w schemat, ale prawdopodobnie przez nie płynie. Znaczy myślę, że na pewno płynie przez nie sygnał, więc tutaj ich niska rezystancja styków jest bezwzględnie wymagana. No i jest tak jak podejrzewałem. Czarno i brudno. No i po wyczyszczeniu wygląda tu dużo lepiej. Mocno zabrudzone były te styki, ale jest ok. No i drugi przełącznik balance. No, też mocno brudny. Zielone tlenki, także był zapryskany. No i teraz smart do styków i składamy. No i czas na montaż tranzystorów końcowych. Są to nowe oryginały Sankena z jednej partii, jak widzicie. 86, jeśli chodzi o 2SA 1492 i 81, jeśli chodzi o 2SC 3856. Montujemy, ale najpierw świeża pasta. No trochę jest lutowania. Trzeba to zrobić dobrze, dokładnie, schludnie, potem wyczyścić wszystkie pola lutownicze, aby nic nie zostało. Jeszcze tu pastę wytrę. No i zobaczymy, czy ruszy. Tranzystory już montowane, przykręcone, płytka wyczyszczona, sprawdzone połączenia. Jeszcze tylko sprawdzę, czy dobrze zamontowałem 2SA, 2SC, 2SA, 2SC. Chyba dobrze. No dobra, to uruchamiamy. Startujemy oczywiście przez żarówkę. A jeszcze do prądu. Warto. Żarówka rozbrysła i przygasła. Dobrze, dobry znak. Czekamy na kliknięcie przekaźnika. Wystartował. Ja sobie zmierzę teraz spadek napięcia na każdym rezystorze emiterowym, tak aby potwierdzić, że wszystkie pary pracują i przez wszystkie pary przepływa prąd, bo to jest podstawa, by nie zrobić 2,1 mili, 2,6,
2,6, 2,6, 3, 2,6. W miarę równe prądy. I druga strona, drugi kanał, tu trzeba uważać. Tu mamy zbyt duży prąd w tym kanale. 30 mili. Szybko musimy wyregulować. Ale w miarę równy. Ok, przechodźmy do regulacji prądu. Dobra. No i wzmacniacz, jak słychać, pracuje. Zapracował. Ustawiłem prądy spoczynkowe. Blumienie ustało, gdy podpiąłem wszystkie tranzystory końcowe. Taka ciekawostka. Teraz zostało mi, one się nagrzały, już całość płyta się nagrzała. Teraz wyłączę wzmacniacz, podokręcam jeszcze śruby. Prąd spoczynkowy na ustawiony wartość w punktach kontrolnych 14 mV i tak zostawiam. W serwisówce jest 15, wystarczy 14, myślę, nie będę już kręcił, a radiatory są dobrze ciepłe. Uważajcie, bo tutaj jest 80 V na każdym kondensatorze, czyli różnica napięcia plus minus 80, czyli 160 V. Taka jest różnica w zasilaniu tej końcówki, także można już sobie zrobić kuku i to nie małe, to jest napięcie stałe. No dobra, składam i testy wydajnościowe, moc, zniekształcenia, no i zobaczymy, czy tranzystory, które skupiłem, są oryginały. Do tych jestem w 100% pewien, że są oryginały. Wzmacniacz już złożony, pracuje. No i pierwsze pomiary. No i oscylogram 5 V RMS, czyli około 3 W. 3 W mocy na wyjściu na 8 ohmach. 6000 kanał lewy, 5 prawy. Kanały bardzo równe. Także jest ok. Rozkład harmoniczny całkiem ciekawy. No i 12 V RMS-ie. Więc moc, ile to będzie? To jest 144 na 8, tak? 144 V na 8, czyli niecałe 20 W, jak dobrze liczę. 8000 kanał lewy, kanał prawy. No już taka moc konkretna, 20 V na wyjściu, 400 V na 8. 400 V kwadrat przez 8 ohmów, taka moc. No i wyniki pomiarów. 14 000 kanał lewy, 11 000 kanał prawy SNR utrzymuje się. No to są możliwości pomiarowe mojego toru, więc tutaj nie wyciśniemy nic więcej. Ważne, że równe, stabilne wyniki, jak widać, cały czas wytrzymuje tą moc. Także jest ok. Ok, część dalsza jeszcze pomiarów. Zobaczmy sobie, jak wygląda pasmo przenoszenia. Wobec 1 kHz, gdzie mamy 0, to mamy spadek minus pół decybela dla 10 Hz, czyli od dołu jest bardzo fajnie, jak i od góry. Zobaczmy, dla 20 to jest spadek tam 0, minus 0,13 decybela, a tu po prostu kończą się warunki, możliwości pomiarowe mojego systemu. No, przy 40 kHz jest minus 0,6 decybela. To jest kanał lewy, prawy wygląda, jak widać, bardzo podobnie. Po prostu jest troszeczkę niżej, bo jakbyśmy dołożyli, żeby był równo, no to również to samo jest. 0,7 decybela dla 40 kHz i dla 10 minus pół decybela. Także bardzo fajna linia prosta. Także płaskie pasmo przenoszenia i to słychać. Szczególnie na dole jest bardzo wydajny ten wzmacniacz, fajnie to brzmi. Zobaczmy sobie jeszcze w takim razie na szybko zniekształcenia. Ok, uruchommy zniekształcenia. Dobra. Przesterowaną mieliśmy kartę. Teraz jest ok, czyli jest to cały czas w granicach, tak jak wcześniej robiłem pomiar 5000. Lekko skacze ten pomiar, bo to jest od 5 do 6000, czasami 4 się pojawia. Druga harmoniczna i trzecia przoduje. To kanał prawy, kanał lewy.
No i również to samo THD. To THD plus szum również to samo. Druga, trzecia harmoniczna. Możemy sobie zwiększyć moc. Ja teraz mam około 3 W mocy. Dobra, to zróbmy powiedzmy dla... To jest kanał lewy. Teraz mamy około 20 W mocy. Ok, teraz jest wejście karty dźwiękowej odpowiednie, bo wcześniej było przesterowane 7000, 6000, czyli bez jakichś tam większych zmian. Może zróbmy sobie jeszcze dla większej mocy 50 W mocy. Jak widać jest to 8000, 7000, 8000, więc nadal bardzo przyzwoity wynik jak dla 50 W mocy. I teraz 100 W mocy wyjściowej to jest 13 tysięcznych, czyli 1/100, nawet i poniżej 1/100 schodzi, także cały czas się utrzymuje 100 W mocy. Dobra, skręcamy, starczy, bo się zapoci mi wzmacniacz, ale sprawdzony w boju musi być. 100 W mocy. Skręcamy, dziękuję. No i podsumowując, elementy, które zostały wymienione, kondensatory, które wyschły, no to jest podstawa. Te drivery, które były uszkodzone, a w drugim kanale to była tania podróbka out, wszystkie out. O, jeszcze jedna śrubka mi się zawieruszyła, bardzo fajnie, że znalazłem. To oczywiście out. Tutaj podróbki, jeśli chodzi o tranzystory mocy, to jest lekkie, to jest po prostu niepewne, to się nie nadaje. No i któryś poleciał przy większej mocy. Tak, dlatego zrobiłem tutaj test mocy dla 100 W. Oba kanały 100 W wysterowane, to jest około tam 28 V. Miałem nawet na kanale każdym 28 V RMS. To jest jak szybko licząc. A szybko licząc to jest no 100 W w zaokrągleniu RMS. Dwa kanały, oba wysterowane, przetrwały kilkadziesiąt sekund takiego stresu. No, uważam, że to jest konieczny test ogniowy do przejścia takiego wzmacniacza po takich przeróbkach, po takiej naprawie. Gdy były to wstawione podróbki, uwierzcie mi, że one by nie wytrzymały, one by już odleciały przy takim prądzie, który przez nie płynął. Także to jest taki test, który polecam, no bo jeżeli jesteście pewni naprawy, to musi przejść wzmacniacz taki test. I tyle. Także to sprzątam. Out, wzmacniacz zostaje u mnie. Stałem się jego szczęśliwym posiadaczem i właścicielem. Czekam na boczki. Może coś się wyjaśni tutaj, jeśli chodzi o kwestię boczków. No i tyle. Także czas szukać teraz wzmacniacza Sony TA E80S. Myślę, że chętnie kupię, jak taki się pojawi, do kompletu, żeby był. To wszystko. Może jeszcze rzut oka i ucha, jak gra. I na tym kończę. Pozdrawiam, wesołych świąt, trzymajcie się, wszystkiego dobrego i do zobaczenia w przyszłych odcinkach. Siema.